I nawet sobie przypomniałem, że byłem gdzieś, jechałem pociągiem gdzieś w Niemczech i przyszła mi do głowy ta linijka: spróbuj opiewać okaleczony świat. I dla mnie to nie było, to było jakby odniesienie do mojego dzieciństwa. Myślałem, że moje dzieciństwo w ruinach po wojnie, że to było, no to było okaleczone, że jako dziecko, jako młody człowiek właśnie żyłem w okaleczonym świecie. A jeszcze dodatkowo przypomniałem sobie coś bardzo niezwykłego, mianowicie jak miałem lat kilkanaście i często mój ojciec wyciągał mnie na długie wyprawy górskie, których ja nie lubiłem specjalnie, ale lubiłem mojego ojca i on potrzebował towarzysza, więc przeszedłem z nim wszystkie polskie góry, oczywiście nie w jednym roku, tylko na raty. I kiedyś byliśmy w Beskidzie Niskim. Jak się jest w Beskidzie Niskim, to się niekiedy przechodzi przez wsie ukraińskie, z których byli wysiedleni mieszkańcy w ramach akcji Wisła. I to, co zostało, jest przejmujące. To są jakieś resztki domów, a są sady, które po prostu szaleją. To znaczy te nieprzycinane, nieszczepione. Te owoce, które dają, na pewno nie są już takie bardzo smaczne, ale one się stają gigantyczne, bardzo piękne właściwie, bez kontroli ludzkiej. To są takie oszalałe sady, gdzie ręka człowieka już ich nie kontroluje. I wszędzie są pokrzywy. Znaczy jak odchodzi człowiek, to w tych wsiach pojawiają się pokrzywy, które zarastają wszystko. I ja nigdy tego nie zapomniałem. Miałem wtedy, nie wiem, 17 lat czy ileś. Ale zawsze pamiętałem o tych. Zresztą nawet parę lat temu, niedawno byliśmy w tych okolicach. Nie dokładnie tam, ale jest taka dolina w pobliżu Arłamowa, tam gdzie Wałęsa był internowany. Jest taka długa dolina, też z której wysiedlono Ukraińców albo Łemków, prawda, dokładnie rzecz biorąc. I tam też są niewiarygodne sady. To jest bardzo piękne, nie ma żywej duszy. Jedzie się długo tą ładną doliną i są tylko te oszalałe sady. I ja napisałem ten wiersz jakby z tych sadów, z tych pokrzyw. To wróciło do mnie, ten obraz. Obraz tych wsi, tych pustynnych, gdzie kiedyś był człowiek. A ten wiersz spełnił zupełnie inną rolę, zupełnie w innym kontekście. Ukazał się, ale jakoś się przydał czytelnikom. To właściwie rzadko się zdarza, żeby wiersz taką rolę mógł odegrać.